Witajcie na kanale Custom Guitar Tones. Dzisiaj kolejna, mam nadzieję, barwna opowieść o pewnym człowieku, konstruktorze wzmacniaczy. Na swój sposób można powiedzieć, że jednym z tych, którzy zapisał się w panteonie twórców rockowego brzmienia gitary. Na pewno to jest ta sama półka co Marshall, Bogner, Friedman, a na myśli mam gościa z Kalifornii, pan Randall Smith. Jego historia jest podobna właściwie do wielu innych, które miały miejsce w nabieraniu doświadczenia, a potem kreowaniu wielkiej marki sprzętu gitarowego. Randall Smith jako dziecko saksofonisty często wspomina w swoich zapiskach, że z dzieciństwa pamięta koncerty ojca w klubach i zapach futerału od saksofonu taty. I w każdej tej historii, czy to będzie historia Reinholda Bognera, czy to będzie historia Jima Marshalla, już wam o tym odpowiadałem, czy to będzie historia Dave'a Friedmana. W osiągnięciu sukcesu potrzebny był łód szczęścia, albo inni powiedzą, że wszechświat tak ułożył planety, żeby w tym jednym konkretnym dniu wszystko się wydarzyło. I to jest między innymi historia Randalla Smitha. Kiedy to się wydarzyło? Klasyczna sytuacja. Za młodego chłopaka interesuje się elektroniką, buduje sam jakieś tam konstrukcje. One oczywiście poza kilkoma muzykami lokalnymi tam w rejonie nie robią na nikim wrażenia. I pierwszy taki, jak wspomina Randall, taki sukces to było naprawienie wzmacniacza koledze, który prawie spłonął. I kolega był zachwycony, bo nie dość, że ten wzmacniacz został naprawiony, to jeszcze na dodatek ponoć grał lepiej niż kiedy jeszcze nie spłonął. Co za tym idzie, trochę zachęcony takim mini sukcesem, dostał też propozycję w międzyczasie, żeby założyć sklep muzyczny. I na tyłach tego sklepu muzycznego naprawiać sprzęt. I gdzie jest ten wątek sensacji i pokłonu gwiazd? W którymś momencie ma na warsztacie wzmacniacz Fendera Princeton w takiej wersji z małym głośnikiem, 12-watowe combo, bardziej treningowe niż do grania wielkich scen. I trochę dla żartu, trochę w konsultacji tam z kolegami przerabia tego Princetona. Wywala małe głośniki. Akurat to była wersja z jednym głośnikiem, chyba 8-calowym, ale były też wersje z 2 8-calowymi głośnikami, przy czym akurat on przerobił tą. Znalazł jakąś obudowę, która wcześniej służyła dla 4 głośników 10-calowych. Wywalił tą ścianę przednią, zrobił otwór na głośnik 12-calowy. Był to głośnik, o ile dobrze pamiętam, JBL-a. Więc mamy 12-calowy głośnik, mamy przerobione przez niego combo Princeton Fendera, zmodyfikowane i co ciekawe, dlaczego większy głośnik? Bo potrzebna była większa moc głośnika, bo combo dostało 2 lampy 6L6. I trochę podnieceni, trochę podjarani tym takim wynalazkiem, wystawili ten wzmacniacz przed sklep. No i zaczęli rąbać tam, co im tam do głowy przyszło. Nawet zebrał się niezły tłumek, a w tym tłumie, i to jest ten pokłon gwiazd, Carlos Santana. Carlos Santana najpierw się przysłuchiwał tym, jak oni to opowiadają, wygłupom, ale potem już się nie tyle przysłuchiwał, co był bardzo zaciekawiony, co to za wzmacniacz i kto go zrobił. Do tego stopnia, że sam powiedział słynne zdanie, chociaż różne wersje podają różny, że było przekleństwo w tym jednym określeniu. Inni mówią, że nie było przekleństwa, ale powiedział, że ten mały wariat jest naprawdę Boogie. I w branży
zaczęło funkcjonować określenie boogie, co dało Randallowi też pomysł na stworzenie marki własnych wzmacniaczy. W niedługim czasie okolice, to miasteczko i okolice, już posiadali muzycy około 100 takich wzmacniaczy. Zrobiono 100 sztuk Princeton Boogie. No i co więcej, Santana też ma. Zgłosił się Eric Clapton, zgłosili się inni znani gitarzyści, więc powstała kolejna wersja wzmacniacza. Kolejna wersja wzmacniacza to już był Mark I. 12-calowy głośnik, na ogół w wersji combo. Były podobno wersje Marka I główki, ale jeżeli ktoś ma, to kolekcjonerzy raczej nie podróżują jakoś po świecie. Pojawiło się combo Mark I na dwóch głośnikach, znaczy na jednym głośniku 12-calowym i dwóch lampach 6L6 w końcówce mocy. Combo, niektóre wersje miały też rewers sprężynowy i tu można napisać nową historię, bo zrobił się boom. Czyli od końcówki lat 60., początku lat 70. do tego momentu mija 10 lat i mamy rok 1980 i powstaje fabryka w Petaluma w Kalifornii, czyli tam, gdzie Mesa jest do dziś, powstaje fabryka Mesa Boogie. Marka I, to combo, wyprodukowano prawie 3000 albo około 3000 sztuk. I to był naprawdę hit. Hit. Ludzie zabijali się o ten wzmacniacz. One były i z drugiej ręki niezwykle ciężko było kupić. Sam Randall musiał otworzyć nową fabrykę, żeby w ogóle produkować te wzmacniacze na takie zapotrzebowanie, na jakie niestety dla tej historii życie mu przyniosło. I za ciosem powstaje wersja Mark II i zbliżamy się pomału do jakby finału tej historii. Ja tylko jeszcze powiem, że w międzyczasie, lata 90. Dual Rectifier. Dlaczego Rectifier? Bo miał podwójny typ zasilania. Było zasilanie na lampie 5U4 i było zasilanie na diodzie silikonowej, w końcówce mocy. Ta opcja z silikonową diodą dawała więcej punchu i takiego, większa dynamika samego brzmienia. Wersja lampowego prostownika powodowała, że ten dźwięk był miększy, ale za to kliny były bardziej płynące. Po drodze znakomity wzmacniacz, bo potem był Triple Solo Head, potem był Road King, o ile dobrze pamiętam, potem Road King 2, więc kolejne wzmacniacze Mesy. Ale gdzieś w historii tego wzmacniacza, którą napisał, między innymi i historii muzyki, bo jeżeli mówimy o Mesa Boogie Dual Rectifier, to mówimy o wszystkich. O Limp Bizkit do dzisiaj, o zespole Korn do dzisiaj, o Metallice. No teraz już nie, bo używają wiadomo innego sprzętu, ale w studiu tak. Więc te brzmienie gitary zostało nam wtatuowane. Właściwie gdyby nie to brzmienie, nie wiem jak wyglądałaby muzyka nu metalowa w latach 90. Naprawdę, bo to wszyscy mieli wtedy Dual Rectifiera. Jako ciekawostkę, ponieważ jesteście na Custom Guitar Tones, to powiem, że Dual Rectifier też będzie u nas z oryginalnej, starej serii rewizji D albo E, będzie u nas capturowany. I teraz wracam do historii. Sukces wielki. Przychodzi rok 2020, gdzie pamiętacie taką słynną sprawę. Najpierw Gibson ogłosił upadłość, potem decyzją Trumpa, jeszcze za tamtej kadencji, Gibson zostaje wciągnięty na listę dobra narodowego USA. Trump wykupuje wszystkie długi Gibsona. Gibson znowu staje się potęgą w branży. A dlaczego marka Gibson? Bo w 2020 Gibson wykupuje firmę Mesa Boogie. Mesa Boogie i odłam
Mesa Boogie, czyli Mesa Engineering, pod której szyldem zostały zrobione wzmacniacze Dual Rectifier, Road King, Triple Rectifier i tak dalej, czyli ta rzeźnicka strona brzmienia. I powiem wam, że czytałem nawet, jak Randall Smith entuzjastycznie poszedł do kooperacji z Gibsonem, mówiąc, że nareszcie, że tak jak Harley Davidson musi być produkowane w Milwaukee, takie Mesa Boogie musi być produkowane w Petaluma i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszył, że firma nie będzie musiała się przenosić do Chin albo gdzie indziej i tam produkować, nie wiem, pod szyldem jakichś dużych tuzów typu Yamaha czy tam Korg. I że był bardzo zadowolony z tego rozwiązania z Gibsonem. Często też powtarzał, że ta sytuacja da mu dużo wolności w pracy, bo on ciągle jest tym samym człowiekiem, ciągle produkuje według najwyższych standardów ten swój sprzęt i ciągle chciałby mieć w ręku tą jakość. I tak właściwie kończą się wywiady z Randallem, które można tam znaleźć, opisujące sytuację firmy od 20 roku do 2024, kiedy firma Gibson decyduje się rozstać z Randallem Smithem. Ja szukałem, chciałem wam powiedzieć coś więcej o tym i nie wiem, bardzo ciężko jest znaleźć powody, dla których się rozstali. Podejrzewam, że jakieś finansowe albo inne ekonomiczne. Może w grę wchodzić klasyczny wytaniacz, który przychodzi do każdej firmy, typu nawet nie ominęło to ani Marshalla, ani wielkich producentów, gdzie każdy wzmacniacz był wytaniany przynajmniej o połowę swojej ceny w produkcji. W każdym razie Randalla Smitha, wizjonera, pomysłodawcę, już w firmie Mesa Boogie nie ma. Ale zostawił na pewno takie konstrukcje, które przeszły do historii i które będą w kanonie brzmień rockowych na pewno funkcjonować jeszcze dziesiątki lat. Nawet w dobie cyfry, która, i ciągle to będę powtarzał, z uporem maniaka, cyfra jest fajna, tylko te wzmacniacze nie zostały wymyślone na potrzeby słuchaczy czy gitarzystów. Cyfrowa emulacja czy cyfrowy capturing został stworzony po to, żeby korzystać z ujęć brzmieniowych prawdziwych lampowych konstrukcji. I tak właśnie się dzieje i tym razem. My będziemy w Custom Guitar Tones za chwilę przygotowywać ujęcia brzmieniowe. Wydaje się, że jednego ze szczytowych osiągnięć Randalla Smitha. Konstrukcję Mark II. Ona była potem opisywana jako Mark II-C, potem była opisywana jako Mark II-C+. To jest akurat odsłona w wersji główka. I co najciekawsze, i dla mnie też wielka radość, wersja John Petrucci Limited Edition. Czyli ten wzmacniacz, nie dość, że wyprodukowano ich tylko 325, to ponoć dokładnie ten wzmacniacz jest identyczny jakiego używa John Petrucci. Nie ma innych modów, nie ma innych tam jakichś tam przelutowań, modyfikacji i tak dalej. To jeżeli on używa tego wzmacniacza, to jest to dokładnie taki sam. I to jest przez firmę gwarantowane. Ta sztuka jest u nas dzięki Grzesiowi Nowickiemu. Jesteśmy Ci bardzo, Grześ, wdzięczni za udostępnienie wzmacniacza. Nie wiem, czy Ci go oddamy po testach i po tym wszystkim, czyli po kapczerowaniu. Możesz się przyjechać wykłócać, trudno. Na razie bardzo nam się podoba, przykro mi. Ale mówiąc poważnie, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. I teraz parę słów o samym wzmacniaczu. Ponieważ przeszliśmy tych Marków 1, Marków 2, potem Marków 3, Mark 4, potem Dual Rectifier i tak dalej. Jedni mówią, że szczytową wersją główki high gainowej był Mark 4. I jak się sięga do starych płyt Metaliki, tych wczesnych, to rzeczywiście jest to jeden z głównych wzmacniaczy, ale też można się doczytać i zobaczyć na starych zdjęciach, że Metallica też używa Mark II główki. Główka Petrucciego to jest właśnie Mark II, zmodyfikowana. Klasyczna konstrukcja, ale trzykanałowa, z podwójnym equalizerem
To jest genialny patent. Tylko trzeba mieć świadomość, jakie częstotliwości odpowiadają za jaki ton, ale do tego dojdziemy. Z tyłu mamy jeszcze regulację rewerbu niezależną do każdego kanału. Mamy coś, co Mesa Boogie nazywa Cap Clone. To jest taki symulator cyfrowy paczki. Znaczy nie wiem, czy on jest cyfrowy, chociaż myślę, że tak, bo tam można sobie wybrać parę typów brzmień kolumny i nie używać wtedy normalnej, prawdziwej kolumny. Czyli jednocześnie jest to obciążnik z liniową symulacją kolumny basowej, gitarowej. I to się nazywa Cap Clone. Z wyjściem do nagrywania XLR, z opcjami przełączania duża, mała paczka i tak dalej. Więc naprawdę jeden z takich gadżetów współczesnych dla tych, którzy chcą nagrywać ten wzmacniacz w domu po cichu w linie. Mamy też aktywną, bo na lampach, pętlę efektów. I tu rzeczywiście ta pętla świetnie brzmi, bo nie tylko główny użytkownik i cała rzesza po nim używają tego rewerbu, który jest w nim, ale też używają zewnętrznych efektów, multi-efektów typu delaye, chorusy, flangery, nie wiem, harmonizery i tak dalej. Co można powiedzieć o samych kanałach? Klasyczny Mark II czysty. Klasyczny oczywiście w opcjach pokażę Wam zaraz, z modowanymi EQ oraz z typem przesterowania, ale typ przesterowania jest tutaj bardziej crunchowy niż rockowy. Kanał drugi to jest bazowy kanał u Petrucciego do riffów podkładowych i to jest właściwie 80% jego brzmienia. No to typowe ziarno Marka II, dopieszczone jeszcze pod kątem samego użytkownika, czyli Petrucciego. W tej trybie możemy stosować EQ tylko wewnętrzne danego kanału, a możemy przełączać się na ekwalizację jedną z dwóch tych suwakowych. I to jest bardzo ciekawe, bo można tutaj uzyskać naprawdę bardzo dziwne rezultaty i bardzo dobre rezultaty. Tylko mówię, no wymaga to już pewnej świadomości. Kanał trzeci solowy, również własna ekwalizacja i również dojście, współpraca niezależna, albo bez, albo jedynka, albo dwójka EQ pasmowe. Więc to tak na szybko. Co mamy jeszcze? Ja sobie muszę wziąć oczy, bo nie chcę gadać głupot. Mamy opcję, którą nazwano shred. Kiedy John zaczyna grać szybko i zaczyna tam te nuty wypieszczać i chce, żeby były bardziej czytelne, co za tym idzie, chce, żeby trochę zszedł, niska częstotliwość została jakby trochę okiełznana, a ten środek uspokojony, to właśnie jest opcja shred. Ona nie jest włączana z foot switcha, ale może być na stałe jakby doprogramowana do wzmacniacza. Mamy włącznik pętli, w tym wypadku jest to włącznik na przednim panelu, taki malutki. I mamy włącznik rewerbu, który też możemy włączać za pomocą foot switcha. Gdy nie używamy foot switcha, możemy mieć tryb ręczny przełączania kanałów. Tu jest taki trzypozycyjny mały przełączniczek. I właściwie to wszystko, bo rewerb regulowany jest z tylnego panelu. Tam mamy też wyjścia głośnikowe 4, 8, 16 ohm. To jest akurat wersja na 115 V amerykańska, więc my używamy dobrego trafa, które jakby zamienia na napięcie europejskie. I co mogę powiedzieć, to tyle. I nawet fajnie, bo można usłyszeć, jak brzmi wzmacniacz, który jest zrobiony na napięcie amerykańskie z częstotliwością 60 Hz, ponieważ my mamy akurat autotransformator, który przewiduje taką możliwość, żeby zrobić z 235 50 Hz na 115 60 Hz. No i teraz rozumiem, dlaczego Amerykanie mówią, że wzmacniacze u nich produkowane, u nich brzmią inaczej. To jest oczywiście subtelna różnica, ale coś w tym jest. Wprawne ucho może tę subtelną różnicę usłyszeć.
Teraz opowiem Wam o foot switchu. To jest akurat kontroler MIDI, bo w ogóle wzmacniacz jest całkowicie podporządkowany technologii MIDI i sterowania MIDI. Więc jest możliwość przełączania z zewnętrznego źródła MIDI kontrolera. Jest możliwość przechodzenia z MIDI dalej do sterowania jeszcze innych urządzeń. Każdy parametr, który oczywiście poza gałkami, mówimy o parametrach przełączalnych, czyli przełączniki, jest programowany z tyłu za pomocą małego switcha Store. A kontroler też jest MIDI. To wygląda jak klasyczny kontroler gitarowy, ma 3 kanały, włącznik rewerbu i dojście szybkie do obu wariantów equalizera. Tego prawego, ja na niego mówię pasmowego czy tam i tak dalej. Tu są na stałe dobrane częstotliwości, jest ich 5. I teraz znowu nie będę kłamał, przeczytam. Są to bardzo charakterystyczne dla gitar częstotliwości. Najniższy dół, tu gdzie gitara tupie i to jest 80 Hz, 240, no to jest na przykład w głosie ludzkim i w basie to jest niepożądana częstotliwość, a w gitarze to jest ta taka częstotliwość, którą my czytamy w sumie jako dół gitary. To jest to takie mięsko, takie popularnie mówione w naszym języku. Następna częstotliwość to jest 750 Hz, czyli to jest już środek taki najbardziej nosowy. I akurat, co ciekawe, większość gitarzystów nie lubi tego środka i go dość poważnie wycina. I tutaj można to zrobić. Następnie mamy 2200 Hz, czyli 2,2 kHz. Klasyczna góra. Jeszcze nie prezencja, ale klasyczna góra gitary. Może nawet lekko powyżej klasycznej góry. Dlaczego w tym miejscu ta ekwalizacja? Dlatego, że Petrucci i w ogóle wyznawcy tego brzmienia kochają to ziarno. I to ziarno, żeby usłyszeć, ja Wam zaraz też to pokażę, jak to w praktyce brzmi, jest dokładnie w tym paśmie. I ostatnia, którą potocznie nazywamy prezencja, ona jest na ogół między 5 a 8 kg, tu jest aż na 8 kg, z tego samego powodu, żeby na przykład w barwach czystych gitara odezwała się niemal jak akustyczna, mając tą najwyższą górę. Wspomniałem na początku, że konstrukcja dość typowa dla Mesy. 4 lampy 6L6 i 5 lamp 12X7. Chciałoby się powiedzieć, czemu tak dużo tych małych lamp? No, są 3 kanały wzmacniacza. Jest aktywna, buforowana lampami pętla efektowa. Jest reverb, który musi być gainowany też preampem lampowym. No i klasycznie, jak w konstrukcjach lampowych, inwerter fazowy, więc musiało to się odbyć na 5 małych lampach i 4 6L6, aby uzyskać moc 100 W w opcji bodajże pentoda i chyba 40, 50, chociaż nie wiem, czy nie 60, więc wolę powiedzieć od razu wszystkie 3 strzały w trybie trioda, nie? Czyli że i teraz Wam powiem tu ciekawostkę, bo tak było na początku w przypadku tych wzmacniaczy. A teraz, o ile sobie dobrze przypominam, to tu jest różnica między Markiem klasycznym a Petrucci. Petrucci chyba nie ma przełączenia w triody lamp mocy, tylko ma odłączane 2, o ile pamiętam, skrajne. I to jest wtedy ta zmiana mocy i siły końcówki mocy. No i teraz moim zdaniem chyba najlepszy wybór, jaki mogliśmy dokonać. Ulubiona moja kolumna do tego typu konstrukcji. Ścięta paczka Mesa Boogie na 4 vintage'ach 30. Idealne zestawienie. No i teraz trochę o samym brzmieniu. Na starcie pojedziemy kanał czysty, bez rewerbu. Trochę głośno, nogawki mi zaczynają tutaj się ruszać. Genialny kanał czysty, bardzo szlachetny. Dość dużo gainu dałem i relacja pomiędzy gałką gain a master w tym wzmacniaczu jest nieprawdopodobnie dobrze wysmakowana. Bo zobaczcie, zdejmę gainu
poniżej, mniej więcej w okolicy 10. Dodam mastera w okolicy godziny 12. I mamy piękny, czysty ton z bardzo ładną, miękką górą. I teraz ściągam master, czyli głośność ogólną tego kanału i dodam gainu. Co się zrobiło? Wjechał piękny środek, kremowy. I moim zdaniem na tym kanale słychać pierwowzór, czyli Princetona Fendera wzmacniaczy. Inne pick-upy. Jeszcze inny. Teraz dwa razy humbucking i singiel. Ok. Zostawię tą barwę, trochę ją ściszę, bo tu jest głośno. Co zrobię? Zobaczcie, jak dodam rewerb. Mogę go dodać z pozycji foot switcha, mogę go dodać też wciąż na kanale pierwszym, jako jedną z opcji kanału pierwszego. No oczywiście nie jesteśmy w stanie skapczerować wzmacniacza z efektem przestrzennym typu reverb. Także dla tych, którzy potem będą rozczarowani, że nie było reverbów w capturze, to ja od razu mówię, nie da się. I nie wiem, jakbym chciał, to nie ma szans. Więc wy sobie ten reverb dodacie sami. I może równie fajny jak ten, który jest tu na pokładzie. To jest jakaś emulacja z sprężynowego reverbu. Zupełnie przyzwoicie to gra, chociaż nie jest to najwyższej klasy reverb. Ale temu akurat tej konstrukcji to w ogóle nie przeszkadza. Co mogę powiedzieć jeszcze o kanale czystym? Kanał czysty ma też opcję wyboru ekwalizacji zewnętrznej, ale nie jest ona tak dynamiczna jak w kanałach drugiej i trzeciej. Dlaczego? To w instrukcji się doczytałem, że tu chodzi o to, że do pewnego momentu głośności nawet nie usłyszymy. Jeżeli dopniemy do dźwięku jeden z tych dwóch ekwalizerów, to nie usłyszymy go nawet. Dopiero jak już moc będzie jakaś tam powyżej jakiegoś pułapu, to dopiero tam nieznacznie to się pojawi. Ja szczerze mówiąc słyszę wycięcie środka, ale nie słyszę jakiegoś tam ekspansywnego zadziałania tego EQ. Więc je wyłączę. Przechodzimy na to chyba, na co większość z nas czekała. Kanał drugi. Na razie wyłączę EQ i wyłączę reverb. Dodam trochę dołu, a środek zostawię na 12. Górę zresztą też. I zobaczcie, co się dzieje. To jest bez zewnętrznych korektorów, tylko brzmienie własne kanału drugiego. Dobry, solidny kanał podkładowy. Teraz jedną z możliwości brzmienia kanału drugiego. Equalizer pierwszy, ten po lewej stronie. Co tu robię? Zostawiłem tą niską, tupiącą częstotliwość 80 Hz. Nieznacznie wyciąłem to mięsko, ale nieznacznie. Dość dużo wyciąłem 750 Hz. Zostawiłem te 2,2 kg, czyli górę.
ale 8 kHz, czyli prezencję, dałem więcej. I zagram bez. I zagram z equalizerem. Tak, jak wracamy do kanału źródłowego bez EQ zewnętrznego, jest większy środek, większa masa tego brzmienia. Jak chcemy bardziej takie nu-metalowe soundy bez środka, włączamy sobie equalizer i w tym wypadku tymi ruchami, które ja sobie tak na szybko ustawiłem, wycinamy środek. Teraz dodam niskiej częstotliwości, tego tupania. I wysokiej częstotliwości, ale nie prezencji, czyli 2,2 kg. Bez. Z. Jak widzicie, bardzo kreatywny typ ekwalizacji. Prosty, 5-punktowy, a jednak bardzo skuteczny. Jeszcze dla przykładu przejdę na EQ numer 2, który jest radykalnie ustawiony, bo jeszcze więcej wycięty jest 750 Hz i jeszcze więcej dodane jest tej niskiej częstotliwości 80 Hz. Kanał drugi. No, można powiedzieć klasyk klasyków. Nie mam uwag. Można lubić to brzmienie, można go nie lubić. Można powiedzieć, że to jest jakaś ziaga i tak dalej, ale nie można odmówić temu brzmieniu charakteru i stylu muzycznego. Kanał trzeci to jest to, co John używa do solówek. Bardzo ekstremalny, przesterowany kanał. Też z możliwością współpracy z 2 korektorami pasmowymi, ale o największej zawartości harmonicznych. Zagram na razie bez EQ. I teraz dodam EQ. I ciekawostka, na koniec omawiania brzmień takich proponowanych przeze mnie na szybko, to jest ta opcja shred. Teraz w całej tej prezentacji, ona oczywiście dotyczy tylko kanału drugiego i trzeciego. W całej tej prezentacji ja jeszcze tego nie odpaliłem, wariata. Teraz zobaczcie, co się stanie. Widzieliście? Wycięło środek i już zaczął nawet żyć własnym życiem, bo zaczęło się naprawdę harmoniczne, dosięgnęły już po prostu ściany. Totalny gruz, a mimo wszystko czytelność. Dlatego, bo zostały pewne pasma wycofane, w tym niski środek. I to jakby defaultowo z samego ustawienia tego modu. Dlatego ta sztuka
jedna z 325 jest dokładnie odbiciem tego wzmacniacza, którego używa John Petrucci. No i to już wszystko zmierzało właściwie od początku do tego miejsca, żebym powiedział, że w Custom Guitar Tones zrobimy ujęć, no jak patrzę na możliwości, to ze 30. Wzmacniacza John Petrucci Mark II C+. I będzie to świetna robota. Na tej paczce do zestawu dojdzie jeszcze jeden mikrofon pojemnościowy. I myślę, że to będzie coś, na co na pewno spojrzycie z uwagą, bo ja już wiem, że dla fanów tego brzmienia innej opcji nie ma. I co ciekawe, zamiast opowiadać Wam kolejnych barwnych historyjek o Randalu i sugerowaniu się, jak ustawia ten wzmacniacz, jak ustawia John Petrucci ten wzmacniacz, po prostu znalazłem ściągawkę. I teraz tajemniczo sięgam do tyłu, zakładam oczy, bo oni to na złość zrobili, małe literki. Słuchajcie, ale myślę, że będzie ok. I ustawimy, to co słyszeliście, to były moje ustawienia, a ustawimy barwę John Petrucci Clean, więc robię to szybciutko. No patrzcie, w zupełnie inną stronę to poszło. Będzie głośno, już widzę. Prezens więcej. Treble więcej. O, to muszą mieć środka ledwo i basu mało. Przełącznik w trybie tym. To znaczy takim, jak ja właśnie mam. I zobaczmy. I equalizera nie mam. Nie mam, a te switche mam tak, o, jak powinienem mieć. John Petrucci Clean. No, to się zdziwię. No, dla mnie zbyt tłank jest ten sound, ale rozumiem, że on do swoich tam... że on do swoich jakby zastosowań jemu to robi. Jeżeli starczy mi czasu, to zrobię też capture'y, wtedy będzie ich o 4 więcej, według ustawień Johna i opiszemy je jako ustawienia sugerowane przez artystę wiodącego. Przechodzimy do kanału drugiego. I co my tu mamy? Mamy tak, tu gain. O, robi się znowu głośno. Prezencu mniej, a widzicie, prezencji jest mniej. W góry jest więcej, on lubi. Środka znowu mniej i dół na 0. Nie wiem, jak to mam rozumieć, ale firma daje te wskazówki jako tak. I co tu się dzieje? Używamy equalizera pierwszego, dużo 80 Hz, to może dlatego ten dół, a nie ten z kanału. Dużo 240, prawie na 0,750, 2,2 kg, to mniej więcej tak jak mieliśmy, i 6600, czyli prezencja wysoka, tak jak mieliśmy. Dobra. No to zobaczmy. Bez shreda i bez niczego takiego. Dobra. Zobaczmy. Ciekawe, bo taki sound trochę w stylu Marshalla. Tylko z lepszym środkiem. Aż chciałoby się dać więcej gainu, trochę dodam. Ale trzeba powiedzieć, że bardzo szybki wzmacniacz. Bardzo szybki.
Bardzo skuteczny, bardzo mi się to podoba. No, barwa 3. Słuchajcie, ja chyba za blisko wzmacniacza siedzę, stąd ten efekt takiego pulsowania albo zasilanie. Co tu się dzieje? Gain na koniec, master wiadomo. Co tu z prezencją? Mniej niż ja dałem, o widzicie. Góra jest ok, tak samo. Środek tak samo, a basu u Johna mniej. Ale za to ekwalizacja numer 2. Dobrze. I co się dzieje w ekwalizacji numer 2? Aha, teraz tak. Te switche do góry, na dół, tak jak mamy. Shreda nie ma. Ten na dół. A, bo to jest typ kanału, dobrze. I znowu 80 Hz, bardzo dużo. 240 sporo, znacznie ponad połowę. 750 praktycznie nie ma. Chociaż ciekawy, bo kanał solowy mógłby zawierać ten lejący środek, no ale tak już tu jest ustawiony, zobaczmy. I 6,6 kg prezencja tutaj. No i zobaczmy, co się dzieje na kanale trzecim według Johna Petrucci. Najpierw sam kanał bez ekwalizacji. No i teraz z ekwalizacją. Dobrze, dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Powiem Wam, że tak jak bez tych ekwalizerów zewnętrznych, ta barwa była fajna, ale taka powiedzmy dość klasyczna, to z wykorzystaniem tych ustawień robi się naprawdę wariacko dobrze. I już wiem na pewno, że te capture'y barwy pana Johna znajdziecie też w Custom Guitar Tones w całym pakiecie brzmień tego wzmacniacza. Ja Wam bardzo dziękuję. To była duża radość przedstawić Wam tak ciekawą konstrukcję. I też duża radość, że będziemy go capture'ować, bo będę miał z tym sporo zabawy, ale też i dużo radości. Kłaniam się nisko, pozostańcie jak zawsze w obfitości i w zdrowiu i ciśniemy dalej.